22 stycznia 2018 roku, czyli dosłownie za niewiele dni, minie bardzo bolesna 75. rocznica zbrodni popełnionej przez bandę żydowską, która została formalnie podporządkowana Gwardii Ludowej na polskiej ludności, na polskich obywatelach. Był to bardzo drastyczny mord popełniony w miejscowości Drzewica w powiecie opoczyńskim, który już wtedy, w ciągu najbliższych dni i później tygodni, odbił się bardzo szerokim echem w polskim podziemiu. Prasa konspiracyjna, meldunki delegatury rządu na kraj, meldunki Narodowych Sił Zbrojnych, meldunki Armii Krajowej mówiły o wydarzeniu, które w ogóle nie powinno nastąpić. Przywódcą tej bandy, człowiekiem, który został później po wojnie rozpropagowany przez historyków żydowskich jako najważniejszy, największy partyzant żydowski w Europie podczas II wojny światowej, był niejaki Israel Eisenman. Analfabeta, czy później już tylko półanalfabeta, bo jednak trochę się nauczył, do tego wielokrotny przestępca, recydywista, bandyta, który pracował z łomem, ale także z rewolwerem w ręku, napadał na bogatszych ludzi, zabierając im to, co uznał za stosowne, co jemu się przyda, w ramach walki klas, w ramach realizacji praktycznego, wulgarnego marksizmu. Gdy wybuchła II wojna światowa i następnie wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, Israel Eisenman nawiązał kontakt z siatką, z agenturą NKWD-owską. Jak sam się przyznał w powojennych życiorysach, kiedy wybuchła wojna w 1941 roku, pracowałem w łączności radzieckiej i byłem kierownikiem wywiadu i kontrwywiadu partyjnego. On oczywiście dodawał tu sobie rzeczy w sposób niezasłużony więcej niż rzeczywiście robił, ale takie kontakty z siatką, z agenturą sowiecką nawiązał, dlatego że przez styk w więzieniu, ale także na wolności, w tych krótkich okresach, kiedy bywał, miał kontakty z przedwojennymi komunistami w Polsce. Przede wszystkim z komunistami żydowskimi. I gdy później w 1942 roku ta jego banda została formalnie uznana za oddział Gwardii Ludowej pod kryptonimem Lwy, najważniejszym wydarzeniem działalności tego oddziału, właściwie trudno mówić o oddziale, tylko tej bandy, było spacyfikowanie polskiej miejscowości Drzewice. W nocy 22 stycznia grupa Israela Eisenmana wtargnęła do miasteczka, zamordowała w bardzo drastyczny sposób 7 osób. Dyrektora miejscowej fabryki Gerlach, Augusta Kobylańskiego, Stanisława Makomaskiego, aptekarza, Józefa Staszewskiego, Edwarda Stanisława i Józefa Suskiewiczów oraz Zdzisława Pierścińskiego. Na listach, które mieli przygotowane wcześniej, mieli kilkanaście czy 20 kilka nazwisk więcej osób do zamordowania. Księdza proboszcza, wikarego, innych przedstawicieli miejscowej inteligencji, ale także robotników, tych, którzy byli gdzieś zorientowani politycznie, działali przed wojną w strukturach antykomunistycznych. Ci ludzie mieli być wszyscy zabici. W meldunkach, które Israel Eisenman złożył swoim przełożonym z Polskiej Partii Robotniczej, pisał, że oddział wyruszył do czynności, aby przeprowadzić czyszczenie terenu z faszystowskich band. Akcje oczyszczające to jest terminologia nazistowska, niemiecka. Czyścić teren z band narodowo-polskich. Jednocześnie złożył sprawozdanie o zdobyczach materialnych, pieniądzach, o precjozach, o ubraniach, także bieliźnie damskiej. Kradli, rabowali wszystko, co im się mogło przydać. Po wojnie stworzono mu niezwykłą legendę. Oto niejaki Stefan Krakowski, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, naprawdę nazywał się Stefan Elich. Później po 1968 roku wyemigrował do Izraela, został m.in. dyrektorem Instytutu Yad Vashem. Historyk, który opisał akcję w Drzewicy, dokonaną przez Israela Eisenmana i jego podwładnych, jako akcję partyzancką wykonaną przeciwko Niemcom. Partyzanci zabili 7 hitlerowców, w tym komendanta posterunku. W Drzewicy nie było posterunku niemieckiego, nie było niemieckiej żandarmerii, nie było Niemców. To była bardzo mała miejscowość. I dalsza jego działalność w konspiracji jest tego samego typu. To jest człowiek, który morduje, który wciąga w zasadzki,
który bezwzględnie, bez żadnych skrupułów morduje żołnierzy, oficerów Armii Krajowej. W jednym z takich meldunków opisał, że podszedł do mnie oficer AK i prosił, żeby wrócić, żeby jego ludzie nie widzieli, co się tu dzieje, bo mogą przejść do Polskiej Partii Robotniczej. Bronił się do ostatniej chwili, za co można było, to żem z niego wyciągnął, a potem został rozwalony i zakopany. Notoryczny, pospolity morderca, bohater Gwardii Ludowej i bohater konspiracji żydowskiej. Jesienią 1944 roku podjął działalność, która zapewniła mu karierę w późniejszej Polsce Ludowej. Działalność polegająca na współpracy z sowiecką grupą desantową Nitra, gdzie został kierownikiem terenowym i politycznym. Jego przełożony już w ówczesnej Armii Ludowej, Józef Małecki, pseudonim Witek, ostrzegał go: towarzyszu, podaję wam do wiadomości, że macie w terenie opinię krwiożercy. Gdzie, w jakiej partyzantce, w jakiej organizacji, w jakiej strukturze przełożony tolerowałby bandziora w swoich szeregach z taką opinią, a on go ostrzega: strzeżcie się, bo mogą wam zrobić krzywdę, bo taką opinię macie. Po zakończeniu II wojny światowej Izrael Eisenman wstępuje tam, gdzie tego typu ludzie znaleźli bardzo szybko miejsce, do urzędów bezpieczeństwa. Początkowo jest w miejscowości Końskie, następnie przechodzi do Poznania, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jego działalność tam była bardzo krótka, dlatego że on po godzinach funkcjonowania w strukturach bezpieki z takimi samymi bandytami jak on jeździł gazikiem po terenie i dokonywał akcji o bardzo wstrząsającej wymowie. Gwałcenie młodych dziewcząt, rabowanie złota. Gdy doszło już do takiej skali, że nie dało się tego ukryć, został aresztowany, było śledztwo. On się tłumaczył pułkownikowi Goldbergowi Różańskiemu: no przecież towarzyszu, my tyle straciliśmy podczas wojny, że ja chciałem trochę odzyskać. Czyli Niemcy zabrali, Niemcy rabowali, to my teraz możemy grabić i prześladować Polaków, żeby coś sobie zrekompensować. Został postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym. Tej sprawy nie dało się ukryć. Dostał średniej wielkości wyrok. 5 lat więzienia. Właściwie 3 lata więzienia, w zawieszeniu chyba na 5 lat. Ale nie siedział. Został natychmiast z tego więzienia zwolniony i darowano mu tę karę, dlatego że sąd to uzasadnił w ten sposób, że ma niezwykłą działalność bojową podczas wojny i niezwykłe zasługi w walce z Niemcami. A o tych zasługach on pisał sam w sposób całkowicie nieprawdziwy. Przez cały czas grupa moja stoczyła 44 boje z Niemcami. Wykoleiłem 19 pociągów niemieckich, zniszczyliśmy dużo biur, poczt i telegrafów, uwolniliśmy 80 ludzi, których gestapowcy prowadzili na rozstrzelanie, a 40 gestapowców, którzy ich prowadzili, straciliśmy na miejsce Polaków. Na 4 godziny przed przyjściem wojsk radzieckich w Końskie opanowałem z moją grupą miasto Końskie. To wszystko była nieprawda. Jedna z najważniejszych akcji wykonaną przez tę grupę to była akcja przeciwko, jak oni to nazwali, stogom siana niemieckiego. Poszli w nocy, podpalili chłopu stogi siana, które służyły do żywienia bydła podczas sezonu, kiedy nie ma trawy. Uznali, że to było siano niemieckie, bo skoro była okupacja niemiecka, to wszystko należało do Niemców. Czyli te 7 stogów siana spalonych polskiemu chłopu to był prawdziwy dorobek bojowy grupy Izraela Eisenmana. Po wyroku, po sprawie do bezpieki wrócić już nie mógł, był całkowicie skompromitowany, ale zmienił nazwisko. Nazwał się Julian Kaniewski i robił karierę w strukturach okupacyjnych nowej władzy, ale w strukturach już cywilnych. Pracował m.in. w Polskim Radiu w Warszawie, trudno powiedzieć w jakim charakterze, także jako szef ochrony rynku miasta stołecznego Warszawy, tam gdzie był dostęp do dóbr, Polskiej Akademii Nauk, w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie, jako komendant okręgowy Służby Ochrony Kolei. Kariera typowa, jakich wiele, ale w encyklopediach żydowskich
obrazujących dorobek tzw. partyzantki żydowskiej w Europie Izrael Eisenman jest wyróżniony jako najważniejszy i najlepszy partyzant żydowski w okupowanej przez Niemców Europie.